Bonjour, bonjour. Spotykamy się ponownie po długiej przerwie covidowej i zamknięciu ogłoszonego przez prezydenta Macrona. Dzisiaj jest słoneczny dzień, ciepło w miarę, chociaż nie za ciepło, ale korzystając z okazji, że trochę się zmieniły przepisy i można zamiast kilometra dookoła domu chodzić, można pojechać 20 km gdzieś sobie. Dlatego jedziemy, żeby w domu nie siedzieć, ponieważ co widać po pulchnych, pączkowatych policzkach, COVID bardzo nam służy. Po 20 minutach jazdy samochodem dojechaliśmy do miasteczka Antibes, bo dalej jechać niestety nie możemy, ale pogoda sprzyja, także jedziemy, w sumie idziemy teraz na mały spacer. Najpierw pójdziemy na półwysep, a później może do miasteczka na chwilę coś zjeść do piekarni, ponieważ restauracje są zamknięte jeszcze. Ewentualnie można coś na wynos wziąć. I to jest właśnie esencja lazurowego wybrzeża, czyli z jednej strony morze i zaraz ośnieżone góry. Pięknie. Nie wiem, czy śledziliście wiadomości, ale jakiś czas temu były tutaj straszne ulewy i sztormy. Zmyło miasteczko małe w górach, niedaleko. To są jeszcze pozostałości po tym wszystkim, co morze wyrzuciło. Nie wiem, gdzie Tomek nas tu prowadzi, ale chyba nie idziemy oficjalną ścieżką, bo ja sobie zaraz nogi tu połamię. Czasami tutaj nawet w tej przybrzeżnej wodzie, gdzieś w mieście, można zobaczyć różne żyjątka morskie, jakieś kraby, jakieś małe polipy, ukwiały, chociaż nie ma tutaj takiej prawdziwej rafy kolorowej nigdzie, koralowej. Czasami gdzieś tam się zdarzają jakieś pojedyncze elementy, jak się nurkuje gdzieś przy skałach, ale Morze Śródziemne, mimo że latem jest bardzo ciepłe, to i tak jest zbyt zimnym morzem, żeby taka prawdziwa, kolorowa rafa się tutaj wytworzyła. Przynajmniej tak czytałem. Może gadam głupoty. Temperatura typowo zimowa,
ponieważ ociepliło się trochę. Powietrze ma plus 16 stopni, a na słońcu jest tak przyjemnie, że nic, tylko się rozłożyć gdzieś na jakimś leżaku albo krzesełku, siedzieć i podziwiać widoki. O, taka zima. Cały półwysep wygląda właśnie tak. My parkujemy gdzieś tutaj, teraz jesteśmy tu i potem można sobie iść całą nadmorską, przepiękną trasą wędrowną, po drodze mijając luksusowe wille, dzikie plaże. No my całej trasy raczej dzisiaj nie zrobimy, tylko jakieś fragmenty. Tego właśnie brakowało, takiego spaceru na łonie natury, pooddychania świeżym morskim powietrzem. Coś wspaniałego. I tak sobie spacerujemy i doszliśmy do latarni na wzgórze. Niestety samej latarni zwiedzać nie można, bo to jest chyba jakiś obiekt, nie wiem, czy wojskowy, czy coś. Ale obok zaraz jest punkt widokowy i chyba jakiś mały kościół. Pójdziemy go zobaczyć. Kiedyś tu już zresztą byliśmy. Chodźmy, trzeba coś zjeść w końcu. Dojechaliśmy już na Stare Miasto, do Antip. Pospacerowaliśmy po półwyspie, więc teraz czas coś zjeść. Ale jak wcześniej mówiłem, restauracje są zamknięte, więc jedyna szansa na jedzenie jest w jakichś takich, nie wiem, kebabowniach, kanapkowniach i tego typu miejscach. Idziemy szukać. Słońce jest tak ostre, że nic nie widać, ale przynajmniej super grzeje. Można siedzieć sobie w samym sweterku tylko na zewnątrz. Tomek stoi w kolejce. Kupujemy sobie w jakiejś takiej kebabowni falafel za 10 euro z kurczakiem. Zjemy to, bo nic innego tutaj nie ma. No sobie są, ale to są głównie kanapki i takie tego typu rzeczy. W czasie COVID-a, jak widać, nawet na fast fooda trzeba czekać. My mamy numerek 48, a dopiero wydali 36. No nic, czekamy co zrobić.
Posiedzieliśmy w słońcu, zjedliśmy falafel, bardzo smaczne i kosztowało 10 euro. Ja miałem jakąś taką porcję z miksem, jakieś mięso, Tomek miał chyba warzywne bardziej, jego było tańsze chyba za 8. No naleśnik z nutellą. Dobry. No nie wiem jak go zjeść. Z papierem. Chyba nie. To by było na tyle z naszej pierwszej covidowej wycieczki. Wracamy już do samochodu i powoli do domu, a że daleko nie mamy, ponieważ nie można się oddalać na więcej niż 20 km. Dużo nam to nie zajmie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować Instagramy, Facebooki, gdzie wszystko zostało ujednolicone i nazywa się Lazurowy Przewodnik. Ma wszystko jedną nazwę, a nie tak jak kiedyś było Lazurowe Wybrzeże i takie różne inne rzeczy. I zapraszamy Was również na Prowansję. Do widzenia. Nie, jeszcze nie. Co to ma znaczyć? Ja jeszcze chciałem coś powiedzieć, że uruchomiliśmy nowy serwis, nowy przewodnik prowansja.info. Jeden porządny serwis, gdzie cała Prowansja jest lub będzie, bo jeszcze nie cała jest, opisana. Prosty adres. Zapraszam serdecznie, prowansja.info. Lazurowy przewodnik.pl też ciągle działa, ale on jest o różnych miejscach na świecie, a prowansja.info jest tylko i wyłącznie o Prowansji. Zapraszam.